Nie, oglądałem ostatnio z Mają bajkę Phineas i Ferb, bodajże i tam tak było, ale niekoniecznie musi tak być. Dzień dobry, witam Państwa wszystkich bardzo serdecznie, chłopcy, dziewczęta, panie i panowie, wszystkich witam również, cześć, witam i pogadamy sobie dzisiaj o tym, co tam w Horymudzie. Dajcie mi łapkę, mam nadzieję, że słychać, że wszystko jest w porządku, że wszystko jest elegancko. Jak co tydzień oczywiście gadamy sobie o tym, co działo się w minionym tygodniu w świecie kultury, seriali, telewizji, teatru, gier. Wiadomo dokładnie jak tak jest. Dlatego, sekundkę, tylko muszę tutaj znaleźć oczywiście, bo muszę wszystko poznawać. Jeżeli jesteś oczywiście wielkim fanem takich ciekawostek, daj suba. Po pierwsze łapka w górę, po drugie sub i opcja dzwonek. Czasami mi się to jeszcze myli, ale dokładnie wiecie jak to jest. Kogo mamy? CMK. Witam Cię agencie. Krzysiu Lesiu też. Stix. Filip XD The Return. Fajna ksywa. Michał Paprocki, Łowca Duchów, czyli ekipa ta sama co zawsze. Witam panowie. Zaraz patrzę, co tutaj piszecie ciekawego. Piszecie coś tutaj ciekawego. Cześć. O, oczywiście, że cześć. Jak najbardziej. Jak najbardziej. Na kanale recenzji Avatar zniknął. Nie wiem o co chodzi za bardzo. Jacek dostał bana od Nightbota. Ciekawe co się podziało. Witam wszystkich, oczywiście witam Ciebie Michale, witam wszystkich, tam Łowca Duchów i tak dalej, tak dalej. Słuchajcie, pogadamy sobie oczywiście o festiwalach filmowych, bo jak żeby inaczej, w drugiej części programu o tym pogadamy. Pogadamy również, oczywiście, że tak jest, Avatar 2, tak, tydzień, a właściwie dzień bez dzień bez awatara byłby dniem straconym oczywiście. Dobrze o tym wiecie. Również będzie o przesuniętych filmach, a także pochwalę się, bo ostatnio wziąłem i poszedłem do sklepu i tak znienacka kupiłem 40 płyt. Właściwie 40 filmów, bo niektóre są wersje kolekcjonerskie, 3 płytowe, więc dokładnie wiecie jak to jest. Mam nadzieję, że fajnie mnie słychać. Nowa moja zabawka oczywiście, że tak, jak najbardziej. Raz, dwa, trzy. Witam wszystkich bardzo serdecznie, że jest w porządku. CMK za gratulacje z kapsem dostałem. Tak, rzeczywiście, Nightbot nie pozwala wrzucać caps locka, ale dziękuję bardzo. Jak tu już wywołałeś agencie, to już się pochwalę. A jak? A czemu by nie? Skoro jest tak, więc mogę. Całkiem fajnie. Sekundkę, bo tutaj popatrzę, ponieważ mam ekran odwrócony, a ja nie chcę mieć ekranu odwróconego, więc zaraz go tutaj poprawię. Dajcie mi tylko sekundkę. Pach, ciach. Obróć przekształcenie ekranu. Aha. I już jest super. Teraz jest dokładnie. Jak trzymam rękę. O, dokładnie, wiecie jak jest. Słuchajcie. Wiele rzeczy się podziało. Zacznę od tych niestety niezbyt fajnych, czyli po prostu kolejnych filmów, które dostały kopa i zostały przeniesione o kilka miesięcy do tyłu. No niestety. Popatrzymy. Po pierwsze, no Disney trochę tych rzeczy opóźnił. No jak to łatwo się domyślić przy okazji Disneya. Firma ma tyle filmów, tyle produkcji, więc po prostu wszystko, co się tylko da, przenosi i jeszcze raz przenosi. Wszystko, co mówiłeś do powtórki od wyświetlenia nagrody, tak? Czemu? A co, nie słychać? Nie słychać? Chyba słychać. Nagle przestało Cię słychać. O, popatrzcie, no to wredna sprawa. Raz, dwa, trzy, próba makrofonu. Od wyświetlenia nagrody? No to dobrze, to powiem jeszcze raz w ten sposób, że ostatnio na festiwalu dostałem nagrodę dla najlepszego reżysera filmu horroru krótkometrażowego. Jestem z tego bardzo dumny. Wydaje mi się, że już wiem co jest. Pewnie na tej drugiej scenie nie mam wrzuconego nowego mikrofonu i pewnie dlatego nie było słychać. Ale teraz już jest wszystko w porządku. Była cisza. No pewnie dlatego. Także dostałem nagrodę. Bardzo się cieszę. Jestem z tego powodu bardzo zadowolony. No ale wiadomo jak jest. Cześć, witam Łukasza Stanisławskiego. Słuchajcie, wracając do meritum. No Disney, no niestety wiadomo jaka sytuacja panuje, więc Disney musi się ratować. I o ile nie wszystko można wrzucić do... Dobrze, teraz jest.
o ile nie wszystko można wrzucić na platformę, na Disney+, no wiadomo jak jest, no to też mnóstwo rzeczy wydali grube miliony i chcą to zarobić. No i rzecz, która nas najbardziej denerwuje, to Czarna Wdowa dostała po raz wtóry kopniaka w tyłek i została przeniesiona. Tak, niestety tym razem mam, że z 6 listopada dostała kopa aż na, uwaga, 7 maja 2021, czyli ponad pół roku. Czyli w tym momencie oni już nie ryzykują, nie chcą zastanawiać się, co się dzieje, co się zdarzy, jaka sytuacja wyniknie, tylko od razu automatycznie ciach, lecimy z koksem i mamy nadzieję, że do maja będzie wszystko już ustawione, że będzie w porządku. No, też mam taką nadzieję, powiem szczerze, byłoby bardzo fajnie, byłoby bardzo dobrze, no ale to już zobaczymy, jak będzie. Kolejnym filmem, który dostał kopa i rzeczywiście już nie będzie go w pierwotnym wymiarze czasowym, to jest Eternals. Mieli się pojawić 12 lutego 2021, czyli na walentynki, krótko mówiąc, miało być, a dostały kopa aż na 5 listopada 2021, czyli co tu dużo mówić, ponad rok jeszcze będziemy czekać. Dużo. Przyznam szczerze, naprawdę masakra. Strasznie się z tym dzieje. No i Shang-Chi. Oczywiście również Shang-Chi z 7 maja 2021 dostał na 9 lipca 2021, czyli też kupę czasu, bo nie musieli czekać. Powiedziałbym, że nie wiem o co chodzi, czemu takie rzeczy, no ale krótka piłka. Wszyscy wiemy, co panuje, jaka jest sytuacja na świecie, no i dlaczego Disney to nie jest firma charytatywna. Oni też chcą zarobić kas na tym wszystkim. No i niestety stwierdzili, że trzeba to wszystko poprzesuwać. A to nie wszystko, co ogłosili w tym tygodniu, że przesuwają, więc tutaj jest dopiero jest początek, to dopiero prolog. Śmierć na Nilu również dostał kopa z 23 października na 18 grudnia. Niewiele, także to jeszcze nie jest najgorzej. Tym bardziej, no, że to nie jest film jakoś wielki. W ten sposób, że to nie jest wielki budżet i tak dalej. No, mogą sobie pozwolić na to. Nowy film z Benem Affleckiem również, czyli Deepwater, również jest ofiarą z 13 listopada na 13 sierpnia 2021, czyli pół roku, ponad pół roku. Kolejny kopniak, no nie wiem, powiem szczerze, że to jest o czym ja będę mówił, co ja będę recenzował. Nie wiem. No i na koniec co ogłosili, no to film Stevena Spielberga, nowe jego dzieło, czyli West Side Story. Dostało kopa, słuchajcie, o rok. O rok czasu dostało kopa z grudnia tego roku na 10 grudnia 2021. To dopiero jest hardcore, co nie? Tak się zastanawiam, co to się będzie, naprawdę jak będą wyglądały, do tego później dojdziemy, jak będą wyglądały te festiwale, no najważniejsze, co tu dużo mówić, no Cannes się nie odbyło, ale jeszcze Globy, jeszcze BAFTA, jeszcze Oscary, tego jest dużo, mnóstwo naprawdę. Aż strach się bać, właśnie zaraz zerknę na czat, co się pisze. Co piszecie, teraz Cię słuchać, bardzo mnie to cieszy. Stix, fajna koszulka, dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich fanów doktora Brauna. Gratuluję, na jakim festiwalu dostałeś. A dziękuję bardzo. Festiwal się nazywał, tutaj, a właściwie mógłbym, czekajcie, spróbuję inaczej. Nie będę próbował. Festiwal w Indiach. Tak, festiwal w Indiach. Jest to nagroda reżyserska za najlepszy krótkometrażowy horror. Jestem bardzo zadowolony. Super fajnie. Niestety nie wiąże się to, jak w wielu przypadkach, jeżeli chodzi o filmy krótkometrażowe, z jakąkolwiek nagrodą poza oczywiście dyplomem i czasami jakaś tam statuetka, jakiś kryształ. No ale dobrze jest, że chociaż to. Wiadomo jak jest. Patrzę dalej. Spodziewałem się, że przeniosą Czarną Wdowę na luty, a nie na maj. No widzisz, no to jest w tym momencie, Krzysiu, Lesiu, cześć. W tym momencie, no widać, już nie ryzykują. Nie chcą już naprawdę ryzykować. Zastanawiać się, co się może zdać. Przepraszam na sekundę. Już jestem. Nie chcą w ogóle w żaden sposób reagować. Cześć, Morty Smith, witam. Filip pisze, że pierwszy od 2009 roku bez filmu MCU. To jest dopiero naprawdę, dla nich to musi być strata koszmarna, to pewnie w miliardy idzie, bo premier było zaplanowanych mnóstwo, a pamiętajcie, że Marvel, czy tam MCU, czy Disney, jak to woli, to jest potężna machina, więc to nie tylko w tym momencie filmy kinowe, no ale potem one trafiają na DVD, na VOD, na różnego rodzaju inne platformy, czyli no, w tym momencie krótko na Disney Plus i tak dalej, i tak dalej. To są gadżety, koszulki, kubki i tak dalej, więc ciężko tak naprawdę sprzedawać koszulki z Czarną Wdową, kiedy nie ma takowej filmu takiego w sprzedaży, więc no, co tu dużo mówić.
Patrzę, co dalej piszecie. Patrzę, co dalej. Coś czuję, że Disney z tymi walentynkami chciał zrobić coś podobnego jak z Deadpoolem, który wszedł na walentynki, a zarobił powyżej oczekiwania. Możliwe, że tak, oczywiście, że tak, tym bardziej, że pamiętacie jaka jest obsada tego filmu Eternals, więc to po prostu powala, więc wydaje mi się, że cześć, Madame Perfumella, in the house, witam, dzień dobry, witam, fajnie, że jesteś. Kingsman też dostał trzeci kopa, no popatrzcie, to jest, że Dwayne Johnson, witam, ja bym na miejscu twórców i studiów i Universal MGM i tak dalej, bym przeniósł premierę nowego Bonda na No Time to Die z tą sytuacją, co jest, a będzie jeszcze gorzej, to nie wróżę temu filmowi sukcesu. Kasowo może być rzeczywiście bardzo, bardzo ciężko, no ale to jest tak, że jak ktoś w końcu nie wystartuje, to my się nie przekonamy, jak to jest. Musi być ten pierwszy, który zacznie, który powie, że w porządku. Okej, ja rozumiem. Wszedł Tenet Nolana, poniżej oczekiwań, w ogóle się nie sprzedał dobrze. Pokazała się Pętla Patryka Wegi. Fajnie się sprzedał, może dlatego, że to nie jest taki film Patryka Wegi, jakby się wszyscy spodziewali, przynajmniej tak słyszałem. Więc no, ktoś musi zacząć. W tym momencie ja patrzę na przykład, jaki film mam zrecenzować na piątek i zastanawiam się, co tutaj zrobić. Jakiegoś fajnego, dużego, przejrzałem do końca roku, żadnego dużego, żebym powiedział takiego mega hitu, nie ma. Żebym mógł powiedzieć, o, pamiętacie, raz na poprzednim kanale było, że miały być bodajże Gwiezdne Wojny, więc od kilku tygodni zacząłem robić recenzje poprzednich części i w tym momencie, kiedy wchodziła nowa część, akurat to było na żywo, super. W tym momencie czegoś takiego nie ma. Nie mam się o czym oprzeć. Tak naprawdę idę na czuja. Czasami wy zapytacie, Marcin, czy zrobisz recenzję tego? Marcin, czy zrobisz recenzję tamtego? Oczywiście, że tak. Jeżeli mi się podoba, jeżeli można się wstrzelić, jak najbardziej, ale to jest rzeczywiście, będzie zabawnie, że tak powiem. Sekundkę, panie i panowie. Jak widzicie, uroki rodzicielstwa są piękne, nawet w trakcie odcinka na żywo córka może wyjść. No, ale na tym polega odcinek na żywo. Klasyki pozostało, tylko że 3 lata bez premiery by dało radę. No widzisz. Jak się podoba wam trailer do WandaVision? Pisać, czy podoba się WandaVision? Przynajmniej tyle, że jeżeli chodzi o mały ekran, no to Disney nie zasypia groszek w popiele i tutaj rzeczywiście to wygląda całkiem ciekawe. Co sądzisz o wojnie pomiędzy Epic Games a Apple? Pyta Jakub Szczepański. Cześć, witam Jakubie. Przyznam szczerze, że nie jestem w temacie. Nie sprawdzałem ostatnio, tylko zauważyłem jedną z wielkich rzeczy, że Xbox dokonał potężnego zakupu. Tak, dokładnie wiecie, o co chodzi. I jest. I trio modów, oczywiście, że tak. Bardzo mnie to cieszy. Filip pisze, że coś czuje, że zrobią coś takiego, że na Oscara 21 zrobią coś takiego, że będą nagradzane filmy, które będą miały premierę na początku roku, styczeń, marzec, a w 22 pewnie możliwe, że zrobią coś takiego, że nie będzie już rocznikowo, że powiedzmy premiera pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia, tylko na przykład powiedzą, ok, no to wiadomo jaka jest sytuacja, do lutego. Do lutego filmy, które będą pokazywane, to możemy. Możliwe, no bo tak na dobrą sprawę od dawien dawna studia się wstrzymały. Tylko w tym momencie, co z tymi filmami, które miały swoją premierę styczeń, marzec? Też studia zrobiły te filmy, wyszły wydały kasę na marketing, na wszelką rodzaju promocję. I co tu teraz zrobić? Wiadomo, jakoś to muszą ugryźć, ale aczkolwiek o tym będzie troszeczkę później. Petro OK, witam. Petro OK, cześć, fajnie, że jesteś. Co sądzę o New Mutants? Nie widziałem. Przyznam szczerze, nie widziałem. U mnie kino jest tylko i wyłącznie otwierane w weekend, sobota i niedziela. W sobotę i niedzielę niestety nie mam możliwości chodzenia do kina, więc tego też nie widziałem. Pętla ma już 500 000 widzów w Polsce i 1500 w USA. Proszę bardzo. No i rzeczywiście dobrze, w końcu niech cokolwiek. No, chociaż domyślam się, że pewnie gdyby nie to badziewie, które mamy wokół nas, to pewnie byłoby dużo więcej widzów. No bo wiadomo, że mimo wszystko, że według mnie dobrym reżyserem Patryk Wega nie jest, ale marketingowcem jest świetny. A tak a propos Krzysiu Lesiu, w końcu obejrzałem Patryka Wegę na Hyde Parku i przekonałem się, że rzeczywiście cudem intelektu Patryk Wega nie jest. Jurek Piota pisze, że zostanie w tym roku tylko wątpliwa przyjemność oglądania twórczości Wegi. Normalnie żółwik, zgadzam się jak najbardziej z tobą. Witam wszystkich. Cześć Misio, fajnie, że jesteś najpierw w Bad Boy. Dobrze, już dalej myślę. Spodziewam się, że przyniosą też Wonder Woman z grudnia. Nie wierzę, by zaryzykują z małym zarobkiem tego filmu. Jeżeli nie ma nic wielkiego, zobaczymy. Naprawdę, bo może rzeczywiście w końcu nie powiedzą, dobra, trzeba ruszyć. Ruszyliśmy z Tenetem Nolana. To była taka próba.
może coś się rzeczywiście uda, może coś fajnego się ruszy. Zobaczymy, czas pokaże. Ale zanim jeszcze powiem wam kolejną rzecz, ale właśnie, widzicie to. Muszę coś tutaj zrobić, bo znowuż mnie nie będzie mnie słychać. Więc muszę tutaj coś wykombinować. Proszę bardzo. I mam nadzieję, że teraz będzie mnie słychać. Jeżeli mnie nie będzie słuchać, to dajcie znać, panie i panowie. Mam nadzieję, że będzie w porządku. Tylko teraz muszę znaleźć, gdzie ja to mam i będzie wszystko zaraz super ekstra cacy. A jeżeli nie mam, to sobie znajdę. A już wiem, gdzie to mam, więc jest, proszę bardzo, ciach. I mam nadzieję, że mnie będzie słychać. Czy mnie słychać? Mam nadzieję, że wszystko jest w porządku. To, co widzicie, muszę się jeszcze przesunąć, bo rzeczywiście tutaj jestem, a nie powinno mnie tutaj być. Już wam powiem, co to jest, kto to jest, o co tutaj chodzi. To są wszystko osoby, które w ciągu ostatniego tygodnia zasubskrybowały mój kanał. Dziękuję wam bardzo. Dziękuję, jestem bardzo niezmiernie wdzięczny. Naprawdę czapki z głów. Jeżeli dałeś suba w ciągu ostatniego tygodnia, a nie macie tutaj, są tylko dwie możliwości. Po pierwsze, albo masz ustawione subskrypcje jako prywatne i w tym momencie YouTube Cię nie pokazuje na moim kanale, więc jeżeli tak było, a chcesz się pojawić na tej planszy za tydzień, wpisz w komentarzu dałem suba. Albo po drugie, YouTube coś zawinił. Jak zawsze, albo jak bardzo często coś mógł zepsuć, więc jeżeli taka opcja miała miejsce, również wpisz, że dałaś suba i w tym momencie będę mógł Cię uwzględnić. Słychać, super elegancko, czyli dało radę, udało mi się to wszystko ustawić, przestawić, zrobić. Popatrzcie, nawet nie jest tak najgorzej ze mną. Co tutaj miałem jeszcze włączyć? Coś miałem jeszcze włączyć, patrzę. Patrzę, chyba wszystko jest włączone. Dobra, słuchajcie, przypukam gardziołko. Bawię się, bo mikrofon teraz tutaj ma guziorę, mogę wyciszyć i w tym momencie jest wtedy wszystko super ekstra, fajnie i że tak powiem nie najgorzej. Słuchajcie, super, dobra. Patrzmy dalej. To, co wam mówiłem wcześniej. Avatar. Tak, oczywiście, że tak. Avatar, czyli James Cameron potwierdza. Uwaga. W końcu, po wielu latach udało mi się nagrać 100% zdjęć do Awatara 2. Brawo, naprawdę mega. Jedynka była w 2009, teraz 11 lat później 2 nagrał. Ale nie ma tego złego, powiedział też, że również do 3 nakręcił już 95% materiału. Że nie jest najgorzej, bo tak naprawdę pierwsze 2 lata to były robione zdjęcia do filmu, ale w technologii motion capture, bo wiadomo, że tam oni występują w tych jako te niebieskie ludy, że tak powiem, więc to wszystko w motion capture było, mocap. Teraz w tym momencie już nakręcili i może zacząć montowanie. No jak ja się cieszę, naprawdę. Mr. Cameron, thank you very much, you are the man. Naprawdę coś pięknego, że w końcu po tylu latach mu się udało, ale mówię, 3 w 95%, więc mam nadzieję, że szybko będzie. Tak sobie tylko odnotowałem to, że coś takiego, panie i panowie, jest. Tutaj widziałem na czacie, pojawił się Dwayne Johnson, więc teraz będzie coś dla Ciebie, gdyż w końcu, oczywiście, że tak, jak najbardziej, coś się rusza, coś się dzieje, fajnie, pojawiają się nowe rzeczy, pojawiają się nowe sprawy. Do obsady filmu z Dwaynem The Rockiem Johnsonem, czyli do Black Adam, tam Czarny Adam, jak to woli, dołączył, uwaga, Aldis Hodge. Proszę bardzo, macie go tutaj na ekranie, pewnie możecie go kojarzyć z takiego ostatniego filmu, był Niewidzialny Człowiek. Tak, dołączył do obsady, pojawia się i będzie... A patrzcie, ja tutaj mam koszulkę znowu odwróconą. No, nie wszystko jeszcze jednak dopracowałem, ale to już też w tym momencie ogarniam, bo mogę. Proszę bardzo, i jestem już piękny i cudowny. Dołączył do obsady, wcieli się w rolę Hawkmana. Przyznam szczerze, że kojarzę go z animacji tak naprawdę, gdzie tam właśnie razem ze swoją kobietą, ze swoją partnerką, jak zwał, tak zwał, rzeczywiście pojawia się. Jest przeklęty maksymalnie, ponieważ jest reinkarnacja na cały czas, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Jest mocny, super silny jak najbardziej, no i może latać. Jest pewien metal, który mu tam daje możliwość latania, poruszania się. Dużo na ten temat już filmu wiadomo. Oczywiście wiadomo, że w rolę tytułową to się znowu włączyło, wcielił się Dwayne The Rock Johnson, jak już wcześniej mówiłem.
wcieli się Johnson, ale pojawi się również Justice Society of America. Tak, Justice Society of America, między innymi Atom Smasher, Dr. Fate, Cyclone, no i oczywiście Hawkman. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało w całości. Rzeczywiście mam nadzieję, że będzie fajnie, będzie dobrze, że krótko mówiąc okaże się, że tak, potrafimy robić komiksy i potrafimy to zrobić dobrze, sensownie, fajnie i na czasie, panie i panowie. Zaraz popatrzę, co tutaj piszecie, co ciekawego na czacie słychać. Madame Perfumella pisze, z Łodowcą Duchu byliśmy też na Greenland, oceniam średnią, Mulan zdecydowanie lepszy, super rodziny, Tenet najlepszy z tych trzech, moje klimaty, proszę bardzo. Dobra, łapy w górę, super. Coś czuję, że Soul od Pixara też przesunął lub wrzucą na Disney+. Pewnie Disney+, znając życie, bo to nie jedna, chyba ostatnio widziałem animację Nieustraszony i też właśnie była wrzucona chyba tylko w sumie na Netflixa, czy na coś tam, w każdym razie też animacje, jeżeli tak naprawdę nie są wielkiego formatu, jeżeli tak można powiedzieć, no to wydaje mi się, że tak zostaną, że będą wrzucone na platformy VOD. Patrzę dalej. 10 lat siedzenia w wodzie opłacało się. Oczywiście, że tak. Mowa oczywiście o Awatarze. Ciekawe, kiedy będą dokrętki. Dokrętki będą za czas, jak pokażą w studiu i się okaże, albo będą testowe, że tak powiem, pokazy dla widzów i oni powiedzą, nie, to mi się nie podoba, to mi się nie podoba. Jeżeli to będzie jeszcze w scenach aktorskich, to jest pół biedy, ale powiedzcie, co zrobią, jeżeli się na przykład okaże, że muszą być dokrętki w scenach w technologii motion capture. To jest rzeczywiście przerobi i tak dalej, to jest dopiero zabawa. Może być rzeczywiście zabawnie, śmiesznie. Wiecie dokładnie jak jest. To teraz na trailer Awatara 2 będziemy czekać kolejne 10 lat. Oby. Ja mi się wydaje, że nawet dłużej. Mam nadzieję, że nie będzie gra. No zobaczymy, Styx. No, czas pokaże. Rzeczywiście Cameron nie jest najlepiej przy okazji tego właśnie, co się dzieje teraz z Awatarem. Ale trzeba mu przyznać, że facet wie, jak robić filmy. I tak naprawdę, jeżeli były jakieś wielkie wtopy, no to abstrahuję od tego filmu, bodajże Pirania 3 to był jego debiut reżyserski, no to rzeczywiście, ale później, kiedy już miał ustaloną markę, renomę, facet dokładnie wiedział, jak to się je, wiedział, co robić, jak i gdzie i kiedy, więc wydaje mi się, że będzie jak najbardziej w porządku, nie powinno być w żaden sposób słabiutko. Patrzymy dalej, dobrze, co tutaj się dzieje? Co sądzisz o tym, że Avatar 2 ma mieć budżet 1 miliarda USD? Nie wydaje mi się. Nie wydaje mi się, żeby miał miliard USD. W tym momencie miliard może być budżetu, ale na 2, 3 i 4. Bo on w tym momencie kręci 3 części, więc to mi się zgodzi, że to jest tak po 300 milionów. Wiadomo, no Cameron, czemu tak długo to trwa? Cameron wrzuca nowe technologie, wrzuca nowe rzeczy, sprawdza, próbuje i tak dalej. To nie jest nagle to, że dostaliśmy w 2009 3D, które rzeczywiście było świetne i teraz będzie to samo. Nie, on znowu coś nowego wymyśli, coś innego, coś ciekawszego. No zobaczymy, jak to będzie. Mam nadzieję, że będzie dobrze, ale w miliard budżetu nie ma bata. Nie wierzę po prostu. Justice League of America, pisze Filip, to taka powalona wersja Justice League z 97. Nie polecam. No zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Cameron to perfekcjonista, może to zająć całe lata. Serio, no niestety, no ale weź pod uwagę, Jurku, że to, co na przykład zrobił z Terminatorem, z dwójką, przecież te efekty specjalne do dzisiaj powalają. Jak ja kiedyś widziałem dokument fajny, jak tam było pokazane, jak ten scena, kiedy Arnold rozwalił płynnego, on tam był zamarznięty, rozwalił, on tam się łączy. To w tym momencie kolesi mieli, no nie wiem, umówmy się, metr na metr sklejkę, na tę sklejkę wylali rtęć i tak nią balansowali, że to miało się łączyć w całość. To było jedno. Dało się. Pomysłów jest mnóstwo. Kontrowersyjna opinia, nie lubię Titanica. Nie, wcale nie kontrowersyjna, ja też Titanica niespecjalnie. Praktycznie każdy film od Camerona to był klasyk, pisze Łukasz Niesławowski. Oczywiście, że tak, Cameron rzeczywiście sobie radzi. Słuchajcie, zanim przejdę dalej, zanim przejdę do festiwali, chciałem się pochwalić filmami. Krótko postaram się, mam nadzieję, to ogarnąć, chociaż jest ich 40, więc może to rzeczywiście zająć kilka minut. Na razie to przełożę tutaj, bo jest mi niepotrzebne. Słuchajcie, filmy są różne. Przyznam szczerze, że będziecie na pewno zaskoczeni przynajmniej kilkoma tytułami. Rzeczywiście będzie kilka takich, które zastanawiać się, o co to chodzi. Ale lecimy od razu. Dobrze widać? Black Swan. Powiedzcie mi, czy widać dobrze, ale skoro Flex jest dobrze napisane, to mam nadzieję, że nie jest odwrócone. Jeżeli jest odwrócone, to dajcie znać. Black Swan, czyli Czarny Łabędź z Natalie Portman.
słuchajcie, za taką cenę, za Jurka, nie mogłem się nie skusić, żeby po prostu sobie tego filmu nie nabyć drobną kupna, jak mawia siostra Anastazja. Aż wstyd powiedzieć, ale nie miałem tego filmu jeszcze w swojej bibliotece, w swojej dyskografii, ale wziąłem, proszę bardzo, The Wall Street, Wilk z Wall Street, jak najbardziej, z Leosiem DiCaprio, film Martina Scorsese, bardzo ciekawe kino, więc jest, mam nadzieję, że super. Proszę bardzo, panie i panowie, wersja kolekcjonerska, wersja specjalna, lista Schindlera Stevena Spielberga, jak najbardziej. Te ceny to nie dlatego, że tak jakoś się chwalę czy coś, to po prostu akurat nie miałem możliwości czasu jeszcze ich usunąć. Tutaj będzie film, który pewnie większość z Was może nie kojarzy, a właściwie nie jeden film, a dwa filmy. Abbott i Costello. Pewnie kojarzycie. Przezabawni komicy. To było wtedy między innymi, kiedy Charlie Chaplin, bracia Marx szaleli, kiedy rzeczywiście robiło się bardzo dobrze. I tutaj bardzo będzie zabawnie, bo te z Was, które są na moim kanale na bieżąco cały czas, wiedzą dokładnie, że ja nie jestem fanem wielkim Stanleya Kubricka. Ale Full Metal Jacket, proszę bardzo, jak najbardziej musiała się pojawić. Czemu już tłumaczę? Krótka piłka. Pewnych rzeczy, pewnych filmów, pewnych twórców nie muszę poważać, żeby wiedzieć, że ich dzieła są dobre. Tak jak nie szanuję wspomnianego już dzisiaj Patryka Wegi za jego twórczość, bo według mnie skończył się na Pitbullu i to wszystko. Nie na Kill Em All, jak zawsze powtarza się, ale na Pitbullu. Wydaje mi się, że marketingowcem jest rewelacyjnym. Dlatego oczywiście, że tak. Tego filmu nie widziałem już całe wieki, więc dam mu szansę po raz wtóry. Może, że rzeczywiście, wiecie jak to jest. Ja tak mam, że mam listę filmów, które mi się podobają słabo albo nie podobają w ogóle, ale co kilka lat sobie lubię obejrzeć, żeby potem się przekazać. Patrzcie, rzeczywiście, a ten jednak film się okazało, że był dobry, że był fajny, że był ciekawy. Proszę bardzo, Alfred Hitchcock, Ptaki. Nie trzeba chyba nikogo do tego przekonywać. Zaraz pierwszą kubkę rozłożę i zobaczę, co piszecie. No i tutaj jest druga sprawa. Drugi film Kubricka, jak to woli. Dr. Strangelove. Tak. Dr. Strange albo Jak przestałem się martwić i pokochałem bombę chyba bodajże tam jest. Tak mi się wydaje. Tutaj twórca, który ostatnio jest nacenzurowanym i to bardzo mocno, czyli Północ w Paryżu, Woody'ego Allena. Świetny film, naprawdę kiedy go obejrzałem, zakochałem się po raz wtóry w twórczości Woody'ego Allena, jak dla mnie rewelacyjny, przynajmniej w tym aspekcie. Nie wszystkie filmy jego są rzeczywiście dobre albo bardzo dobre, ale ten akurat był fajny. I patrzcie, jaka tutaj jest Kubrick, tutaj jest Woody Allen, a tutaj proszę bardzo, Van Wilder 2. Oczywiście, że tak. Mam sentyment do aktora, który wciera się w rolę Tarza. Nawet sobie muszę przypomnieć, jak on się nazywa. Kal Penn, oczywiście, że tak. Kal Penn. Bardzo mi się bardzo mi się podoba, bardzo według mnie jest ciekawy. Zaraz patrzymy, lecimy dalej. Oczywiście, że tak, tego filmu chyba nie mogło zabraknąć, a jest to właśnie wersja kolekcjonerska, czyli Ojciec Chrzestny, część 3. Dalej lecimy. Aż naprawdę, przyznam szczerze, ścieżkę tego filmu słyszałem z pierdyliard razy. Naprawdę, chyba tak jest to jedno z moich ulubionych i aż wstyd przyznacie, że do dzisiaj tego filmu nie miałem w swojej filmografii, czyli Ostatni Mohikanin. Lecimy dalej. No, tutaj jest film dziwny, muszę przyznać. Co najmniej dziwny, no ale wiecie jak to jest. Kentucky Fried Movie Johna Landisa. Wiecie, to ten facet między innymi od Blues Brothers, amerykański wilkołak w Londynie i tak dalej, i tak dalej. Wielu takich ciekawych, zabawnych innych filmów. A skoro komedię, no to lecimy dalej. Komedię. Czy leci z nami pilot? 1 oraz 2. Jak najbardziej. Ja lubię takie szalone filmy. Nagie broni są po prostu jednymi z moich ulubionych. No to teraz nie może zabraknąć klasykę. Proszę bardzo, John Wayne, Flying Tigers. Nie wiem jaki jest polski tytuł, ale cytując tutaj byłoby Latające Tygrysy. Domyślam się, że odnosi się to do samolotów, którymi podróżują lotnicy. No i na koniec oczywiście Gwiezdne Wojny, Wojna Klonów. Już patrzę, co piszecie ciekawego. Wilk z Wall Street jest super, bardzo mnie cieszy. Patrzymy dalej. Avatar był super, 10/10. Efekty nawet dziś są znakomite. No, Avatar, no słuchajcie,
To, co było w Awatarze, to jest po prostu rewelacyjne, to jest rzeczywiście dobre. Strangelove, super film, oczywiście, że tak. Mam nadzieję, że rzeczywiście przekonam się do niego. Genialna satyra na zimną wojnę. Ja pamiętam, że doktora Strangelove'a widziałem już, ale to było wieki temu. Chyba nie skłamię, jeżeli powiem, że z 20 lat temu ten film robił. Jojo Rabbit najlepsza. Jojo Rabbit też rzeczywiście robi wrażenie. Przyznam szczerze, że jak oglądałem go od razu, patrzcie, tylko mówię na ten temat, tego filmu i że jest banan na ustach, także dokładnie wiecie jak jest. Osobiście nie polecam Van Weldera 2, ale to kwestia gustu. W tym momencie wiem, że nawet trójka jest. Jest inny aktor się już wciela oczywiście w Van Weldera. Nie Ryan Reynolds. Zobaczę. Kupiłeś DVD czy Blu-raye? Kupiłem i DVD i Blu-raye. Bodajże z tego co pamiętam chyba jest jeden albo dwa Blu-raye. W większości to są mimo wszystko DVD. Dobrze. Trójka Ojca Chrzestnego to dla mnie takie 6/10 po genialnych dwóch pierwszych częściach duże rozczarowanie. No ogólnie z tego co pamiętam to jedynka i dwójka to jest po prostu kosmos, a trójka troszeczkę słabiej jest. A może zrób recenzję Blues Brothers 2000. Blues Brothers nie, ale Blues Brothers 2000 widziałem w kinie. To było, sam byłem na sali, to dopiero było przeżycie. Coś pięknego, taka muzyka, taka rewelacyjna muzyka, takie postacie tutaj. Zobaczymy, na razie nie. Pilot. Czy leci z nami pilot, tak? Taki jest polski tytuł tego samolotu. Rzeczywiście chyba tak. Tak. Wojny Klonów. Widzę, że sam klasyki, aż zrobiłeś mi chętnie, żebym znów obejrzał Full Metal lub Blues Brothers, pisze Jurek Piotr. No proszę bardzo, Blues Brothers też. Dzięki za przypomnienie. Dobra, lecimy z drugą kubką. Proszę bardzo, Interstellar. Chrisa Nolana, wspomnianego dzisiaj tutaj. Jak najbardziej dobre kino. No, czemu nie? Potwory i spółka. Pierwsza część. Jak najbardziej można obejrzeć. Oczywiście, że tak. Takie są filmy zawsze w cenie. The Full Monty, czyli Goło i Wesoło, jeżeli mnie pamięć nie myli polski tytuł. Tutaj widzę jest Robert Carlyle. Tak, rzeczywiście fajna komedia. Film, który urzekł mnie i naprawdę kocham go do granic szaleństwa, czyli The Grand Budapest Hotel Paula Andersona. Paul W.S., bo tam jest ich dwóch. Paul czy Paul W.S., bo jeden, nie, Wesa Andersona, ale bym walnął Wesa Andersona. Rzeczywiście świetne kino, bardzo, bardzo ciekawe. Tutaj to jest Blast from the Past, czyli film, w którym zakochałem się jako dzieciak i dopiero niedawno odkryłem, że występuje w nim Thanos, panie i panowie. Tak, czyli Goonies, jak najbardziej świetne kino, przynajmniej jak dla mnie. Tutaj film Ridleya Scotta, którego niespecjalnie poważam, przyznam szczerze, aczkolwiek stwierdziłem, że 3-płytowa wersja rozszerzona w cenie 50 centów, tego nie mogłem po prostu przegapić. Gladiator. Oczywiście, że tak, Gladiator z Russellem Crowe'em. Jest, co w przypadku Ridleya Scotta jest znamienne, nowa, rozszerzona wersja. Oczywiście, że tak. Jak najbardziej. Trzeba było skorzystać. Panie i panowie, no i lecimy znowuż z grubej rury walimy, czyli Tony Kraj dla starych ludzi, No Country for Old Men. Oczywiście poważne kino, żeby z powrotem wrócić do czasów mojej młodości i przypomnieć sobie tutaj ci, którzy kochają Leprykona, a wiem, że tacy są, na pewno zobaczą, o popatrzcie, Warwick Davis razem z Valem Kilmerem, czyli Willow, panie i panowie. Tak, tu jest Warwick Davis, tu jest nasz ukochany Leprykon. No oczywiście, że tak. Mowa dziś już była niemal o tej aktorce nie bezpośrednio, ale pośrednio, czyli mowa była o Awatarze, w którym również Sigourney Weaver wystąpi, więc w tym momencie mowa o filmie Goryle we mgle. Rzeczywiście bardzo, bardzo dobre kino, przynajmniej szczerze też widziałem w poprzednim wieku. Tak to było. Tutaj jest pierwszy Blu-ray i wziąłem tylko dlatego, żeby obejrzeć z ciekawości, przyznam szczerze. Nie widziałem tego filmu i zobaczymy jak to będzie. Blair Witch Project, nowa wersja, czyli remake tak zwany. Zobaczę jak to będzie, jak to się jadło. Będzie fajnie, sobie zostawienie pogonię dalej. A skoro mowa o dobrych komediach, mam nadzieję, że jest dobra. Pamiętam, że chyba mi się podobał kiedyś, a obsada no to Will Ferrell, m.in. Woody Harrelson i Andre Benjamin, czyli semi-pro, czyli prawie zawodowcy. Jakiś taki był chyba polski tytuł tak naprawdę. Lecimy dalej. Legenda, czyli Tom Młodziutki Cruise.
Czemu tak przedstawiam te filmy? Bo pamiętam, że ostatnio jak pokazywałem wszystkie swoje filmy, to chyba zajęło ze 3 albo 4 godziny, a tak no, nie zawsze mam czas. Tutaj muszę pokazać dwa filmy naraz, ponieważ Władca Pierścieni. Panie i panowie, Władca Pierścieni. Tak, Władca Pierścieni jest Powrót Króla, wersja dwupłytowa, trzeba było skorzystać. Za Jurka, dajcie spokój. No i Dwie Wieże, ale to jest wersja czteropłytowa. Panie i panowie, czteropłytowa wersja kolekcjonerska, oczywiście rozszerzone. Wszystkie te rzeczy, które my, tacy kinomaniacy, tacy filmożercy, uwielbiamy naprawdę oglądać. Oglądamy je, kochamy. To jest, można by powiedzieć, taka moja przyjemność, o której nie powinienem mówić tak naprawdę. No ale Mały Niki z Adamem Sandlerem. Tak, rzeczywiście to jest fajne, ale to akurat komedia mi się z tego co pamiętam wydawała zabawna. Między innymi pojawia się, jeżeli pamięć mnie nie myli, pojawia się Harvey Keitel, pojawia się między innymi Quentin Tarantino w epizodzie, więc całkiem mi się wydaje fajnie. Tutaj widzę, że coś Nightbot szaleje w Filipie. Nie wiem, co tam się podziało. Może capslockiem pisałeś? Uważaj, bo jeszcze dostaniesz bana na 5 sekund i co wtedy? Na koniec też będzie z góry do dołu, z dołu do góry, czyli Pasja Mela Gibsona, wersja dwupłytowa. Definitywna edycja, czyli wszystko, co mogło być. No i na koniec Tom Hanks, ale z czasów, kiedy nie był jeszcze super poważny, nie zgarniał Oscara rola za rolą i tak dalej, czyli Bachelor i Wieczór Kawalerski, jeżeli pamięć mnie nie myli. Tutaj widzę, jest nawet, o tutaj, nie wiem, zobaczcie, patrzcie, jest Michael Dudikoff. Ci, którzy tutaj są i którzy pamiętają kino z lat 80., zapewne pamiętają jaki był tytuł? Amerykański Wojownik, Amerykański Ninja. Różnie to się czytało. Zaraz zobaczę na czat. Patrz, Interstellar, genialny film, pisze Morty Smith, dziękuję bardzo. Gladiator, genialny film, jeden z tych lepszych, jaki widziałem, proszę bardzo. Naga broń to jest klasyk, Petro, oczywiście, że tak, oczywiście, jak najbardziej. Jeżeli zgadzacie się, jeżeli podoba wam się moja kolekcja, to jeszcze jest dużo, jeszcze jest troszeczkę, dajcie oczywiście łapkę w górę, niech się dzieje, niech leci w świat. Mówiłem i proszę bardzo, i Filip dostał bana na 5 sekund, uważaj, pewnie może poszły kapsloki albo coś. Stop spamming symbole. No emotikony były, on tego nie lubi, no niestety. Rozszerzona czy kinowa, ale która wersja? Napisz Filipie, zaraz zobaczymy, która wersja. Gladiator, piękny film. Przyznam szczerze, no oglądałem go oczywiście, no jak każdy wtedy, ale to przesłodzone troszkę jak dla mnie, jeżeli pamiętam. No, pamiętacie, ten film widziałem 20 lat temu? Jakoś tak, bo to rzeczywiście już kilka ładnych lat temu. Pasja 2 powstaje, Mel Gibson już potwierdził z Jamesem Caviezelem. O proszę bardzo, no będzie prequel? Nie wiem jak to ugryzą, jak to będzie pokazane. Nie mam pojęcia, przyznam szczerze. Marcinie, czy masz w swojej kolekcji duże dzieci, jeszcze większe dzieci? Dosyć fajny film z Sandlerem. Mam, jak najbardziej mam. Pamiętam Adam Sandler, Chris Rock. Pojawia się w dwójce, jest Shaquille O'Neal, Steve Buscemi. No przecież jak ja zobaczyłem Steve'a Buscemiego, że on występuje w tym filmie, Salma Hayek, panie i panowie, no cóż dodać. Więc tak, jak najbardziej mam. Młody Urban, siemanko, jak mija wieczór? Elegancko, cześć, Żółwik, fajnie, że jesteś z nami, bardzo mnie to cieszy. Blair Witch średni, Powrotu Króla, już ci mówię, panie Majster. No, jest dwupłytowa wersja, popatrzmy, English Subtitles, są rozszerzone, więc rozszerzona wersja, zobaczymy jak to będzie. Blair Witch Project średni. Zobaczę, ja ogólnie przyznam szczerze, że nie lubię i nawet nie wiem, nie sprawdzałem, czy to jest tak samo jak jedynka, zrobione w technologii, w technice tak naprawdę found footage, czyli że kamera z ręki się trzęsie, czy jest rzeczywiście zrobione zawodowo. Ja w technice found footage nie lubię, więc zobaczymy. Może się okaże, że obejrzę i puszczę świat. Tutaj pokażę 4 płyty na raz, bo nie będę się rozwodził na każdą. Proszę bardzo. Tak czy tak, nieważne. Chyba tak. Tak. Szybcy i wściekli, panie i panowie. 1, 2, 3 oraz 4. A jak? Stwierdziłem, że przyznam szczerze, że tak patrzyłem i okazało się, że nie widziałem 4. Nie to, żeby to był jakiś wielki ubytek, że tak powiem, w moim życiu, ale stwierdziłem, że obejrzę, no zobaczę, czemu nie? Czemu by nie? Film Michaela Manna, też klasyk, po raz wtóry Al Pacino, po raz wtóry Val Kilmer, czyli
Gorączka. Gorączka jak najbardziej tak. I teraz tutaj wersja kolekcjonerska. Kto z Was potrafi wypowiedzieć jego imię 3 razy? Kto zaryzykuje? Candyman. Tak, hardkorowo oczywiście, jak najbardziej. Wziąłem, chcę zobaczyć, jest Todd, którego po raz wtóry widziałem wczoraj w Oszukaj Przeznaczenie 1 oraz 2, bo zacząłem przygotowywać się do kolejnej serii kultowych horrorów. A propos horrorów, ten, o którym teraz powiem, brytyjski horror, rzeczywiście oglądałem go w kinie, to akurat on był puszczany, jak pracowałem w kinie i bardzo mi się spodobał. Ludzi było bardzo, bardzo mało na tym filmie i byłem zaskoczony i zniesmaczony, gdyż według mnie film Zejście Neila Marshalla jest to jeden z lepszych horrorów, jaki widziałem, rzeczywiście. Horror, thriller, no tam pojawiają się jakieś takie potworasy, proszę bardzo, można, do nowego cyklu może się pojawić, rzeczywiście The Descent, czyli Zejście. 1 w porządku, 2 była zrobiona tak samo jak m.in. Killer 2 czy Adrenalina 2, czyli Crank. Było zrobione kasa, misiu kasa. Kolejny, wziąłem ten film do ręki i tak mówię, patrzcie, tyle żeście czasu pytali się o recenzję tej serii, ale mówię, no niekoniecznie, nie skorzystam. Potem odwróciłem na drugą stronę, wiecie, lubię. I patrzę i widzę i mówię, oj, jaka obsada. I panie i panowie, oczywiście żadne okulary nie noszę, więc muszę przeczytać, ale tak jest. Robert Englund, znany jako Freddy Krueger. Oczywiście, że tak. Ktoś się już domyśla? Tony Todd, znany jako Candyman. Kane Hodder, znany jako Jason Voorhees. Panie i panowie, ktoś podejrzewa, co to jest? Czy ktoś podejrzewa, co to już za film, w którym tych 3 panów pojawiło się razem? Zastanawiacie się? Ja się napiję herbatki. Widzę, na czacie się jeszcze nic nie pojawia, więc nie będę Was trzymał dłużej w niepewności. I powiem, przekażę. Proszę bardzo. Maczeta, topór bardziej. Hatchet. Nie, maczeta albo inaczej, machete. Hatchet, topór. Tak, czemu by nie? Oczywiście, że tak. Skorzystam, zobaczę. Popatrzę. Tu jest film, który według mnie jest beznadziejny. Ale stwierdziłem, że dam 50 centów i będę go miał, w razie czego będę miał czym wbijać gwoździe. Nowy Robocop. Oczywiście, że tak. To było pytanie i pewnie wybraliście tego potworasa jako pierwszego do cyklu, więc proszę bardzo, Godzilla. Tylko nie ta Rolanda Emeryka, tylko ta z 2014 roku. Teraz film, mam właściwie 2 płyty, ale to jest jeden film, czyli Resident Evil Apokalipsa. Czemu 2 płyty mimo, że ten sam film? Bo mają 2 różne dodatki. 2 różne zestawy właściwie, chciałem powiedzieć, dodatków, więc obejrzę i którąś z nich pogonię. Ta, która będzie mi się podobała mniej w sensie dodatków. Dobra. Kubka się zebrała i na koniec jeszcze powiem tylko tak. Mission Impossible 3. Tom Cruise po raz wtóry i zobaczę na czacie, co się dzieje. Steve Buscemi, spoko morda. Steve Buscemi i Tim Roth są dla mnie naprawdę bogowie, jeżeli chodzi o kino. Są te osoby, które pojawiają się w drugim planie, mogą być niezauważane, a potrafią skraść show. I do dzisiaj będę mówił, że serial Lie to Me, czyli chyba Magia Kłamstwa jest polski tytuł, z Timem Rothem jako doktorem Lightmanem. Naprawdę cymes, naprawdę cymes. Marcin, ile masz filmów na DVD lub Blu-ray? Blu-ray mam bardzo niewiele, wydaje mi się, że poniżej 20, a na DVD powyżej 500. Adam Sandler stracił talent komediowy na początku lat 2000. Mi się wydaje, że on nie stracił, tylko niestety on został obsadzany cały czas w takich samych filmach, no i wiadomo, co się stało. Został zaszufladkowany, krótko mówiąc. Po zamachu we wrześniu wrócił do swojej dawnej jednostki strażackiej i za darmo pracował bez rozgłosu, pomagając w odgruzowaniu pomocy ofiar. Steve Buscemi, proszę bardzo. Bardzo ładnie, bardzo dobra sprawa. Dwayne, ciekawie jak będzie fabuła Pasji 2, bo aha, to do Dwayna. 3 szybkich, bo to moja druga ulubiona część. 2 i 4 są najgorsze, są nudne, okej. Gorączka, majstersztyk kina gangsterskiego, jeden z najlepszych filmów lat 90. Ja przyznam szczerze, że Gorączki już nie pamiętam. Bo ja tak dawno to widziałem, że no nie pamiętam. Tyle mam już lat i mam takie prawo. Krzysiu, zaryzykowałeś, ale tylko napisałeś czy powiedziałeś? Powiedziałeś? To tak samo jak sok z żuka, prawda? 3 razy.
można powiedzieć. To jest topór, tak, skoro topór to jest topór, czyli hatchet to jest topór. Sticks. Marcinie, czy widziałeś filmy innych osób z wczorajszego festiwalu? Widziałem wszystkie filmy, jeżeli chodzi o... Mowa oczywiście dla tych, którzy nie oglądali, którzy nie są na bieżąco w grupie z festiwalu filmowego CK Off w Przemyślu, gdzie Dzieciak był, czyli mój film pokazywany. Widziałem wszystkie z piątku, jak najbardziej. Z soboty nie widziałem nic, przyznam szczerze, nie miałem czasu, ale z piątku widziałem wszystkie i rzeczywiście film, który dostał nagrodę publiczności, czyli Płatnerz też musi słuchać, też musi być muzykiem. Rzeczywiście fajne kino. Nie zgodzę się rzeczywiście z wszystkimi nagrodami, no ale to już jest moja opinia. Dobra, to nowy Robocop z Keatonem oglądałem dzisiaj. Nuda straszna. Koszmarny jest film, naprawdę koszmarny. Mówię, będę miał czym przybijać gwoździe. Patrzę dalej, godzina 2014. Film, który ja lubię, a inni nie lubią. Zdarza się. Też mam taką listę filmów, które ja kocham, a nie wszyscy. Jak powiedziałeś o Freddym, jakoś odruchowo przed oczami przeleciała mi cała seria Koszmar z ulicy Wiązów, pisze Młody Urban. No rzeczywiście, Freddy, ja tutaj mam takiego wielkiego Freddy'ego w formacie A0, czyli ja wiem jakiś metr może na 1,20 m, zaraz obok ducha Miki. Mika to jest właśnie duch z mojego horroru, sobie tak panowie się patrzą na siebie spod byka. Rzeczywiście fajna sprawa. Ta Godzilla, dobry film według mnie, muszę zobaczyć. Dzięki za nostalgię, w każdym razie nie ma sprawy. Może kiedyś Japończycy powrócą do kręcenia filmowych z Godzillą, bo aż się prosi, by umieścić go w Japonii 2020. Wiesz co, nie wiem jak tam jest prawa autorskie, to jest krótka piłka, prawa autorskie, nie wiem czy oni sprzedali, czy oni wynajęli, nie wiem, przyznam szczerze, że się nie orientuję. Gdy będę robił odcinek o Godzilli, to ogarnę temat, będę wtedy wiedział dokładnie co, gdzie, jak i kiedy. Dobra, lecę, bo jeszcze kilka zostało. Teraz jest kilka filmów na podstawie komiksów. Proszę bardzo, dwupłytowa wersja kolekcjonerska, czyli Wanted, Angelina Jolie, James McAvoy i Morgan świetny Freeman. Film, który mnie, przyznam szczerze, mocno rozczarował, z tego co pamiętam, czyli Johna Hex, ale rzeczywiście no Josh Brolin, John Malkovich, tutaj chyba widzę, że nawet jest koleżanka z... Tak, Megan Fox, koleżanka z Transformerów. Dalej, kolejny film na podstawie komiksów. Proszę bardzo, chyba najsłabsze według mnie wcielenie Ironmana, czyli Iron Man 3 w reżyserii Shane'a Blacka, mimo że obsada jest kosmiczna. Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow, Don Cheadle, Guy Pearce oraz Ben Kingsley. Naprawdę masakra. A propos Bena Kingsleya, no bo wiadomo, że on grał tego udawanego Mandaryna. Widziałem w sieci, jest krótki, zrobili właśnie krótki metraż odnośnie Mandaryna udawanego i tego prawdziwego, jak się dzieje w akcja w więzieniu. Jeżeli chcecie, poszukajcie sobie na YouTubie. Fajna klamra. Panie i panowie, też od razu dwa filmy, a co by nie. Nostalgii ciąg dalszy. Wojownicze żółwie ninja, ale te Jima Hensona, tak. Część druga i trzecia akurat tak jakoś wyszło, no i niestety Wojownicze żółwie ninja Michaela Bay'a. No ale widać cena jaka jest. Skusiłem się. A teraz kilka filmów jeszcze na podstawie komiksu. Jeszcze są komiksy, panie i panowie. Od razu dwie płytki, bo nie będziemy się rozwodzić. Kick-Ass, 1 i 2, jak najbardziej. Dosyć ciekawe kino, przyznam szczerze, nie najgorzej. No i teraz zostały mi już tylko 3 horrory. Horrorów dzisiaj dużo, co? Oczywiście, że tak. Po pierwsze, rozszerzone wydanie, czyli rozszerzona wersja The Grudge. I na koniec część trzecia oraz czwarta. Obie rozszerzone. Extreme Edition, jak jest napisane nawet na jednej z płyt. Jedna z płyt to jest właśnie Extreme Edition, a drugie to jest wersja reżyserska, czyli Piła 3 oraz Piła 4. To są wszystkie filmy, które, jak to mawia siostra Anastazja, nabyłem drogą kupna, które sobie pozwoliłem. Pewnie kolejny taki wspominek za czas jakiś, za kilka. Chciałbym rzec kilka miesięcy, ale znając życie nie wytrzymam pewnie aż tak długo, więc domyślam się wcześniej. Zobaczę jeszcze, zanim przejdę do festiwalu, zobaczę jeszcze co piszecie na czacie. Uwaga, nie zaczacie się, uwaga, sprawdźcie swoje kominy, uwaga. Wasz zaprzyjaźniony kominiarz ostrzega. Marcin, Chucky czy Freddy? Pyta Stix. Oczywiście Full Blast Freddy Krueger. Fryderyk Freddy Krueger. U Marcina Freddy jest nawet powyżej Darta Vadera.
Widać, że Łukasz się orientuje. Modurban, jak powiedziałeś Candyman, przewinąłem streama 3 razy. Czyżby było źle? Ty... Nie, to tylko wybuch bomby atomowej, to nie najgorzej. Jonah Hex, moje guilty pleasure, 5 na 10 pisze Filip. Jak najbardziej Iron Man 2 gorszy, ale mam sentyment do niego. Wiesz co, mi się wydaje, że fabularnie jest nie najgorzej, jeżeli chodzi o dwójkę. No, trójka, jeżeli popatrzę na Ironmana 3, to tak samo jak Predator, nowy Shane'a Blacka. To jest niemalże ten sam film, to jest jeden i ten sam film, zrobił wielkie widowisko. To jest tak, że kiedy obejrzałem po raz pierwszy w kinie, wow, ale fajny, jaka super sprawa, jakaś rzeczywiście rewelacyjny film. A kiedy obejrzałem go po raz wtóry, tak się zastanawiałem, mówię, co to jest, co tu się dzieje, to rzeczywiście nie ma jakoś, nie trzyma się kupy. No ale wiadomo jak jest. Patrzę dalej, Iron Man 2 to już było, Żółwie Beja są słabe, ale dwójka gorsza. Kick-Ass to jest świetny film, oczywiście, że jest bardzo fajny film. Widziałeś horror Dom Strachów. Powiem Ci szczerze, musiałem sprawdzić jaki jest polski tytuł, nie tylko zagraniczny, bo jeżeli to jest film powiedzmy z przeciągu, który powstał w ostatnich kilku latach, więc możliwe, że go znam. Dom Strachów, jestem na film w webie. Haunt. Nie kojarzę. Kiedy w Halloween grupa znajomych wybiera się do rozrywkowego domu strachu, nikt z nich nie spodziewa się, że niewinna zabawa zmieni się w makabryczny koszmar. Nie kojarzę. Przyznam szczerze, nie miałem okazji. 3 ma tak koszmarny twist z mandarynem, niby nigdy nie wybaczy. No nie tylko ty. Słuchajcie, przejdziemy do festiwali, bo rzeczywiście trochę się podziało z tymi festiwalami. Zanim przejdę do tych takich bardzo, bardzo ważnych. Ostatnio Madame Perfumela, dziękuję Ci bardzo za podesłanie mi tego, że powiem, linku, który tutaj jest, ale pochwalę się. A jak oczywiście. Dla mnie nie jest żadną tajemnicą, że jestem z Tarnowa, ale ostatnio była właśnie Tarnowska Nagroda Filmowa, odbyła się. Co prawda już kilka ładnych dni temu, ale dopiero ostatnio PISF, czyli Polski Instytut Sztuki Filmowej, nie myli z tym drugim, ogłosił, że film Supernowa w reżyserii Bartosza Kruchlika otrzymał Grand Prix na 34. Tarnowskiej Nagrodzie Filmowej. I to niby może nie jest jakoś wielkie zaskoczenie. Co to jest rzeczywiście, to może nic. Ale powiem czemu dla mnie to jest zaskoczenie, że filmy, jakie brały udział również w konkursie, słuchajcie, tylko kilka przeczytam. Boże Ciało, Ikar, legenda Mietka Kosza, Nieznajomi, Obywatel Jones, nowy film, jeżeli mnie pamięć nie myli, Agnieszki Holland, Pante, Proceder, Sala Samobójców, Hater, Wszystko dla mojej matki, Zieja oraz Żużel, który w Tarnowie był pokazany po raz pierwszy szerszej publiczności. To jest dopiero sprawa, że no patrzcie, tutaj nominowane do Oscara Boże Ciało, a tutaj Supernowa dostaje nagrodę. No i rzeczywiście bardzo mnie to cieszy. Miałem wiele lat temu w liceum, wtedy byłem no jeszcze nie chodziłem do AKF, ale byłem w klubie dyskusyjnym i właśnie miałem okazję być w młodzieżowym jury festiwalu. To był 98 albo 99 rok, jakoś tak. Kupę lat temu, ale rzeczywiście fajnie, bardzo mnie to cieszy, że w Tarnowie ciągle nie zasypiają. No, mam nadzieję, że drugi festiwal też coś będzie robił. Tarnowska Panorama Filmowa, czyli akurat Tarnowska Nagroda jest dla polskich filmów, a Tarnowska Nagroda odwrotnie. Tarnowska Nagroda dla polskich filmów, Tarnowska Panorama dla filmów zagranicznych. Tak to rzeczywiście jest. Emmy. Ostatnio skończyli z tymi nagrodami. To jest dopiero... Wiecie, co się dzieje na świecie, jaka jest teraz sytuacja i przyznam szczerze, że no lipnie jest z tym wszystkim. Dałem suba, pisze Morty Smith. Super, dziękuję bardzo. Uwzględnię Cię za czas. Jakie mam włączone te wszystkie rzeczy? Tutaj patrzę nie na to, tylko na to. Jest włączone. Chyba wszystko mam włączone. Mam taką nadzieję. Ale już widzę, że czegoś oczywiście zapomniałem, ale to wiecie, jak zawsze. Sytuacja jest taka, że no mamy jak mamy i dużo festiwali zdecydowało, że nie będą w ogóle robili, nie będą w ogóle pokazywali filmów żywej publiczności, albo wręcz odwołują festiwal. Tam między innymi miało w Cannes miejsce, no i niestety co tu tutaj teraz poradzić? Cannes stwierdziło, że dobra, nie będziemy się w ogóle wygłupiać, bo nie było decyzji, opóźnimy, może nie opóźnimy,
opóźnili, a w ogóle anulowali. Inne festiwale przyjęły wersje hybrydowe. Niektóre są online. Miałem przyjemność z dzieciakiem brać udział w Underground Film Festival w Dublinie, w Irlandii oczywiście, był tam pokazywany. Tam była tylko i wyłącznie wersja online. W Przemyślu również była wersja online. Niedługo jest kilka festiwali, na którym miałbym ochotę się wybrać. Mam nadzieję, że rzeczywiście się pokażą. Tam się decydują losy. To oczywiście mowa o Polsce jak najbardziej, czyli Gniezno, czyli ciągle czekam. Dzisiaj jest 27 i tak naprawdę nie sprawdzam jeszcze poczty dzisiaj, przyznam szczerze, ale sprawdzę to teraz. Może jest jakaś wiadomość odnośnie Żubrówka Off Film Festival, ale widzę, że chyba nie ma, panie i panowie. Nie ma. Dziękuję bardzo, Morty, właśnie dostałem potwierdzenie, że dałeś suba, jest super ekstra fajnie i czekam na Gniezno, więc zobaczymy jak będzie. Ale no, mieli jak mieli, było jak było, ale nie dość, że właśnie tak się podziało, no to w tym momencie ostatnio dużo się działo. Jeżeli pamiętacie, chodzi mi o różnego rodzaju afery, różnego rodzaju sprawy z kolorem skóry, z seksualnością. Nie będę tutaj wnikał co, gdzie, jak i kiedy, kto, co, jak i w ogóle, bo to akurat nie o to chodzi, ale bardzo dużo się dzieje. Dlatego Emmy przyjęły, no zaraz to rozumiem, Emmy przyjęły taki, a nie inny schemat. Trwał festiwal kilka ładnych dni. W niedzielę była ostatnia, że tak powiem, ostatni dzień tego. No zaszalał Watchmen. Jeżeli oglądacie serial, to brawo dla was. Ja wam przyznam szczerze, że nie oglądam i chyba zacznę, bo ja mam tak, że wiele seriali nie oglądam, potem mija rok, dwa od premiery, mówię, dobra, zacznę oglądać. I nagle się wkręcam, mówię, ale jest fajnie, jaki super film. To jest coś pięknego. A potem już okazuje się, że nikt tego nie ogląda, bo to już się skończyło. A właśnie nie chcę być tak mieć przy okazji Watchmena. Zdobył aż 11 statuetek. 11. Naprawdę tyle, ile Titanic oraz Ben-Hur i trzeci Władca Pierścieni Oscarów, więc jest naprawdę kosmos. Również serial, którego nie oglądam. Napiszcie mi w ogóle, czy znacie Watchmena. Czy oglądacie ten serial. Drugi serial, którego nie oglądam, serial komediowy, Schitt's Creek, taki nosi tytuł. Wygrał wszystko w kategoriach komediowych. Wszystko, co tylko można było. Tutaj właśnie sobie patrzę. 9 statuetek. Naprawdę chyba też ostatnio zacząłem oglądać taki serial Prodigal Son. Bodajże taki jest polski tytuł, Syn Marnotrawny, jeżeli mnie pamięć nie myli. Między innymi z Michaelem Sheenem w roli drugoplanowej. Ale rzeczywiście fajnie. Mandalorian, 7 nagród. Bardzo mnie cieszy, bo akurat Mandaloriana znam. Przynajmniej jeden serial, z którym jestem na bieżąco. Sukcesja, również zaszaleli kilka innych filmów. Jeżeli chodzi o stacje i platformy, tegoroczna edycja, czytam sobie, nagród zakończyła się triumfem HBO. Proszę bardzo, HBO. Zgarnęli 30 nagród. 30 statuetek Emmy. To jest po prostu jakiś kosmos dla mnie. Netflix 21. Trzecie miejsce oczywiście za sprawą Schitt's Creek zajęła kanadyjska stacja Pop TV. Co? Pop TV? Nie mam pojęcia, co to jest. Zaraz zobaczę, co tutaj piszecie. Grucz to jeden z najlepszych horrorów, jakie powstały. No oczywiście, że tak, rzeczywiście dobre. Morty dałem suba jak najbardziej. Tutaj muszę poprawić, bo co miałem fajnie zrobione, ale oczywiście pewnie coś pokombinowałem i pousuwałem, bo miało się, jak ktoś daje suba, miało wyskoczyć fajne powiadomienie na ekranie. No ale wiadomo jak jest. Boże Ciało 2/10 daje Łowca Duchów. Mi się wydaje, że troszeczkę lepsze, ale od razu film daje 10/10, więc wiecie jak jest. Sorka, jeżeli wbije się trochę nie temat, ale oglądałeś może Proceder i jeśli tak, to masz jakieś zdanie na temat tego filmu? Nie oglądałem Procederu. Przyznam szczerze, nie wiem nawet, czy to jest film polski, czy nie. Jeżeli chodzi o polskie filmy, to niestety jestem w tyle. Ostatni film polski, jaki widziałem, to był Botox. I po tym filmie jest niby firma, która dystrybuuje polskie filmy w Irlandii, w Wielkiej Brytanii, więc rzeczywiście coś dociera, ale to jest rzeczywiście tak naprawdę filmy Patryka Wegi, List do Mikołaja 50 i tak dalej, takie rzeczy wrzucają, a ja niekoniecznie mam. Pamiętam, że pewnego dnia zebraliśmy się z kolegami, grali akurat Konwój z Januszem Gajosem w Kork. Kork jest oddalony od Klonmy o jakieś w skrócie o godzinę jazdy, o tak to ujmę, więc stwierdziliśmy, że pojedziemy, zobaczymy, bo rzeczywiście Janusz Gajos to on by jakby grał Pudełko Zapałek, byłby, wydaje mi się, również rewelacyjny. Okazało się, a Janusz Gajos był rewelacyjny, ale film ze wszechmiar nie był naprawdę dobry. Co sądzisz o zwiastunie drugiego sezonu The Mandalorian? Nie wiem, nie widziałem. Patrzymy dalej.
pokaż Frediego. Pyta Fred, nie będę pokazywał w tym momencie Frediego, musiałem kombinować z kamerą i tak dalej. Chociaż może gdzieś tutaj coś zaraz, może coś za chwilę wymyślę, chociaż chyba nie mam telefonu żadnego pod ręką. Na następny odcinek, o proszę bardzo, na następny odcinek przygotuję i pokażę. Watchmen jest super, próbowałem obejrzeć, ale mi nie podeszło, pisze Styx. Polecam mocno Watchmena, szkoda, że tylko jeden sezon jest. Dobrze, no to w takim układzie trzeba będzie zapamiętać, żeby Watchmena zacząć oglądać, bo to jest, przez lata uchodził ten komiks za niemożliwy do przeniesienia na mały ekran, na duży ekran tym bardziej, że nie można było go w ogóle zrobić, a tu nagle się okazało, że jest szansa. Netflix na jakimś festiwalu dostanie 60 nagród, a HBO ich przebije i dostanie 1500 Oscarów, pisze Jurek. Coś w tym jest, że rzeczywiście te platformy szaleją. A poczekajcie, niech się Disney rozkręci, bo spokojnie, pamiętajcie, że jeszcze jest Hulu, jeszcze jest Rakuten, jeszcze jest, co tam jeszcze mamy, Apple TV i Amazon Prime. Jeżeli to wszystko wtedy pójdzie, to my nie będziemy już w ogóle wiedzieli, co oglądać. Ja nie mam czasu na serial, pisze Łukasz. No i bardzo dobrze, bo chyba to rzeczywiście jest sensowne. Piła się skończyła na drugiej części. Piła się skończyła w ogóle na Kill 'Em All i tyle, krótko mówiąc. Dobra, przechodzimy panie i panowie dalej. Czemu mówię, że tak się dziwnie z tymi serialami, z tymi festiwalami podziało? Bo jak wiecie, ostatnio mocno różne się działy rzeczy. Wystarczy wspomnieć Harry'ego Weinsteina, czy Weinsteina, jak to woli, Billa Cosby'ego, Kevina Spacey i tak dalej. I mnóstwo festiwali, mnóstwo osób, które decydowało o przyznawaniu, stwierdzi, ok, trzeba coś z tym zrobić. Patrzę sobie, mam tutaj wypisane z BAFTY. BAFTA to są brytyjskie nagrody filmowe i zmiany postanowili poczynić również w tym roku. I ja się osobiście przynajmniej z jednym, dwoma albo nawet i 3 punktami niekoniecznie zgadzam. Po pierwsze, no takie rzeczy, że liczba nominowanych osób zostanie zwiększona czy coś, to mnie to nie stresuje, ale na przykład reżyseria. Słuchajcie, 16 osób, czy 16 filmów, 16 twórców, krótko mówiąc. Z nich wybiorą członkowie Wydziału Reżyserskiego BAFTA, 8 najlepszych kobiet i 8 najlepszych mężczyzn. A dlaczego? Czyli co, jeżeli będzie 12 rewelacyjnych filmów, które wyreżyserują kobiety, to wywalimy 4 z nich i powiemy, nie, facet cię musi zastąpić. Nie może być tak, że... O co chodzi? Czy nie powinniśmy patrzeć na ludzi, patrzeć na twórców i oceniać ich względem tego, co zrobili, a nie przez wzgląd na płeć, na kolor skóry, na rasę, na seksualność, na religijność? To jest bez sensu jak dla mnie. Powinno się mówić, okej, to jest dobrze. Pomyślcie, że w tym momencie takie filmy, tacy twórcy jak Woody Allen, Martin Scorsese, Brian De Palma, Oliver Stone, mogą przejść na przykład koło nosa, bo ktoś powie, że nie, już mamy limit, już facetów mamy już zrobiony. Dziękuję bardzo. Co, Mimi Lider? Bardzo mi pani przykro, no ale niestety nie może być. Nie ma takiej opcji, że pani weszła. I co wtedy? No, rzeczywiście dla mnie to jest śmieszny punkt. I tak samo 4 dodatkowe nazwiska, czyli 2 kobiety, 2 mężczyzn. Wybierze specjalne jury. Tutaj też mam jeszcze, tylko muszę sobie znaleźć ten akapit, bo nie chcę porąbać, ale przy okazji Oscarów tutaj zaraz też powiem, że jakie zmiany mają Oscary, bo Oscary to już w ogóle, Ameryka to jest poprawność polityczna do kwadratu i to mnie zawsze bawi, że rzeczywiście wszystko co jest, to mnie bawi, jeżeli chodzi o Akademię, ale Oscary, standard A, czyli tak zwana reprezentacja na ekranie tematów i motywów narracyjnych. Zostaną podzielone na 3 kryteria, które muszą zostać spełnione, choć jedno z nich. Kryterium A dotyczy aktorów w rolach głównych oraz drugoplanowych. Słuchajcie tego. Przynajmniej jeden z takich aktorów musi przynależeć do mniejszości etnicznej. Azjata, Latynos, czarnoskóry czy Indianin. Okej. No i teraz wyobraźcie sobie Czarnobyl. Ten serial. Gdzie zarzucano mu, że nie ma czarnoskóry i tak dalej. Jak tutaj to zrobić? Co? Albo jakieś inne rzeczywiście miejsce, gdzie są tylko i wyłącznie białasy. Co wtedy zrobić? Niespecjalnie kupię. Nie będę tutaj przechodził dalej, bo rzeczywiście za chwilę tutaj przychodzi kryterium dotyczące obsady filmu. 30% wszystkich aktorów w rolach drugoplanowych i na dalszych planach musi mieć reprezentować konkretne grupy, to znaczy kobiety, mniejszości rasowe, etniczne, LGBT, ludzi z niepełnosprawnością fizyczną.
Przyznam szczerze, miałem rozwinąć temat, ale tak chyba niespecjalnie mi się chce mówić na ten temat, bo te zmiany nie idą w dobrym kierunku. Ostatnio na festiwalu San Sebastian był taki motyw, że no, wiadomo jak mamy sytuację na świecie, choróbsko szaleje. No i jeden z reżyserów, tutaj zaraz znajdę jego nazwisko, mam Eugene, chociaż to właśnie Francuz, bardziej Eugen Green, został poproszony o to, żeby założył maseczkę. Panie reżyserzu, pan założy maskę, jest premiera pana filmu, potem mamy Q&A, byłoby fajnie, żebyśmy pogadali, żeby było fajnie, w porządku, żeby było git, załóż pan maseczkę, to sobie pogadamy. Nie. Ale panie reżyserzu, musi pan założyć maseczkę, bo inaczej pana wykopiemy z serialu, z festiwalu. Nie. No to dostaje pan buta. Dziękuję bardzo. Akredytację odbieramy. Nie jest pan gościem honorowym, jest pan persona non grata. Nie chcę pana. No i rzeczywiście, wykopali go. I no wiadomo jaka sytuacja, ale to dla mnie to już jest troszeczkę schiza w jedną i w drugą stronę. Bo trzeba się jakoś dostosować, trzeba znaleźć złoty środek. Byłoby dobrze. Patrzę zaraz tutaj, co piszecie. Jurek Jota. Wybieramy tylko filmy, które są poprawne politycznie do przesady, a potem płacz, że tylko 20 milionów widzów oglądało Oscary. Chlip. Coś w tym jest rzeczywiście. Coś w tym jest, no bo ileż można cukierkowych rzeczy oglądać. No popatrzcie, no już nawet te filmy Marvela teraz co się dzieją, to rzeczywiście jest jeden w drugi taki sam. I ludzie mają dosyć, mają przesyt. Jak w końcu jak coś się pojawia, jakaś kontrowersyjna wypowiedź, że ale popatrzcie, ten zrobił źle, bo jego polityka mi się nie podoba, albo rzeczywiście coś, to nagle wszyscy albo jest wielkie laurum, a oczywiście mniejszości się cieszą. Według mnie to jest po prostu paranoja. Jedni powinni się troszeczkę ubrudzić, inni powinni się troszeczkę wymyć i byłoby w porządku. Kto, jak, to już sobie przyjmijcie sami, jak wam tylko się podoba. Sala Samobójców, Hater, fajny film, pisze Petro, okej. W porządku jest, rzeczywiście pamiętam, miałem możliwość. Jak dla mnie póki co największe rozczarowanie tego roku, pisze Filip. No i proszę bardzo, to jest tak, że balans musi być zachowany i to jest właśnie dobre, bo w takim aspekcie, że no rzeczywiście, nie wszyscy muszą mieć takie same gusta, no i bardzo dobrze, ale co mi się podoba u nas na czacie, mówię u nas, bo to rzeczywiście również wy współtworzycie ten kanał, że rzeczywiście jak już jest polemika, podoba mi się, nie podoba mi się, jest to sensownie, kulturalnie, nie ma żadnych bluzgów, wulgarów, to jest to, co Tygrys lubi najbardziej. Wasze zdrowie, panie i panowie. Super, patrzę dalej, co piszecie. Przykład filmu o Jezusie, dlaczego żaden apostoł nie jest Chińczykiem. Na przykład. No i teraz to wytłumacz, co? No nie wiem, to dla mnie to już jest schiza. No. W drugą stronę również poszli, no wiadomo, między innymi jeżeli chodzi o The Ancient One w Doctorze Strange. Aczkolwiek no, to był taki pomysł, że taka ma być postać. Pamiętam wiele lat temu też, co prawda, film oparty na komiksie Remo Williams. Kto zna Remo Williamsa, daje łapkę w górę. Fred Ward, możecie go kojarzyć między innymi z takiego filmu Wstrząsy, Tremors z Kevinem Baconem. W rolę jego nauczyciela, który naprawdę miał być Azjatą, a był aktor koloru białego skóry, wcielił się Joel Grey, tylko po prostu potem go ucharakteryzowali. Też było wielkie laurum, jak to tak można w ogóle, o co chodzi, czemu nie. Nie wyszło to na dobre, rzeczywiście. Joel Grey, możecie go kojarzyć między innymi z filmu Kabaret Boba Fossa. Rzeczywiście dobry aktor, sensowny, fajny, ale w tym aspekcie nie było to dobre. Ale już jakoś sobie nie przypominam, żeby było podniesione larum, kiedy obsadzili Heimdalla w torze, prawda? Jakoś nikt nie płakał, nikt nie mówił, że jak to taki Heimdall, co oni gadają za głupoty. Nie. W ogóle dla mnie jakieś wymyślanie, kombinowanie, mówienie, o popatrzcie, ten jest taki. Co to ma za znaczenie naprawdę? Czy to jesteś biały, czerwony, zielony, żółty, niebieski? Dla mnie to nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Kiedy ja robię film, no to jeżeli nie ma żadnych uwarunkowań, na przykład miałem, obsadzając dzieciaka, miałem w scenariuszu napisane, że jest małżeństwo. Nie było powiedziane, że małżeństwo na przykład Irlandczyków, bo jak to się dzieje w Irlandii, czy małżeństwo takie, czy inne i tak dalej. Nie. Ale to musiało być logiczne, bo na przykład jeżeli miałem, załóżmy, aktora, który był Brytyjczyk i miał brytyjski akcent i na przykład aktorkę, która miała irlandzki akcent, no to już dziecko, załóżmy, na przykład nie mogło mieć polskiego akcentu, bo byłoby to nielogiczne. Prawda? Jeżeli mamy na przykład dwóch czarnoskórych aktorów, jeżeli chodzi o rodziców, dziecko, wiadomo, siłą rzeczy musi być również. Bo to musi być ciąg przyczynowo-skutkowy, to musi być logiczne, krótko mówiąc. A czy dana osoba będzie, jeżeli to oczywiście nie wynika z scenariusza, w tym przypadku nie wynikało, niska, wysoka, gruba, chuda,
to absolutnie, taka narodowość inna, to absolutnie nie ma żadnego, przynajmniej dla mnie, znaczenia. I tak powinni być oceniani twórcy, naprawdę, jak bum cyk cyk, jak to mawiała moja koleżanka, że powinniśmy być za to, jakie robimy filmy. Jak robimy, jak gramy, jaki jest aktor, czy jest dobry, czy jest stosowny, a nie, że dlatego, że tak, a nie inaczej wyglądam. Głupota jak dla mnie. Patrzymy dalej, ale rozczarowanie dla mnie najgorszy film Artemis Fowl, proszę bardzo. A Bruce Wszechmogący Bóg jest czarny i to jest ok. Jak Czarnobyl, to nie dlaczego, no wiadomo jak jest. Niestety nie mogę zbyt dużo barwy tego koloru wymawiać, gdyż ostatnio chociażby, znaczy nie tak ostatnio, jakiś czas temu filmik klubu szachowego został zbanowany na YouTubie, bo zbyt często wymawiano, że kolor jasny bije kolor ciemny, prawda? A to wiadomo, chodzi o pionki szachmat. Dodajmy do tego jeszcze ten żarcik prowadzącego na Oscarach, gdzie się podział. Proszę bardzo, jak najbardziej. Bo to sami kulturalni kinomani się Był taki film, prawda? Z Januszem Kłosowskim. Niesłychanie spokojny człowiek, tak? Kiedy w sądzie jest za pobicie faceta. Ale czemu pan go pobił? Nie chciałem, ja jestem niespotykanie spokojny człowiek. Także jak najbardziej. Oczywiście, że tak. Tutaj widzę, że Filip podaje, że drugi najgorszy to 365 dni. No, powiedziałbym niestety, ale no nie widziałem tego filmu, nie miałem tej okazji. Chciałem powiedzieć, może nie okazji, ale przyjemności. Także powiem tak, nie będę się niestety rozwodził nad festiwalami. Przyznam szczerze, że ja jako twórca filmowy uwielbiam festiwale. Uwielbiam jeździć na festiwale, spotykać się z twórcami, spotykać różnych innych ludzi. No teraz nie mam takiej możliwości, chociaż no kilka festiwali, jak już mówiłem, na które czekam, czy dzieciak się zakwalifikuje, czy nie, ogłosiły, że będą to projekcje na miejscu, więc będzie można spokojnie pójść, pojechać. Oczywiście wiadomo, trzeba będzie zachować dystans, maseczka na twarz i tak dalej, ale to rzeczywiście fajnie, bo uwielbiam oglądać film, uwielbiam się spotykać z ludźmi, bo to też jest szansa na naukę, jak dla mnie, bo załóżmy, że tak samo jest z YouTube'em. Mówiłem wam, ostatnie kilka miesięcy to śledzę, kradnę z wielu kanałów jakiś pomysł. To mi się podoba. O, proszę bardzo, ten ma na przykład fajny mikrofon, bardzo mi się podoba. Bardzo mi się podoba dźwięk w tym mikrofonie, więc może to będzie sensowny pomysł dla mnie i tak dalej. Lubię takie rzeczy, uwielbiam i tylko czekam, kiedy będzie można wrócić do tego wszystkiego, bo oczywiście filmy swoją drogą. Tutaj teraz mi się wyświetliło, że po sukcesie Sonika Sega stwierdziła, ok, to trzeba drugi film zrobić. Oczywiście, że tak. Drugi film zrobić. Tutaj jest mowa o filmie na bazie serii gier Yakuza, też rzeczywiście bardzo, bardzo znany, ale na ten temat jeszcze nic nie wiadomo. Nie wiadomo jaki scenariusz, kto wyreżyseruje, nic, tylko wiadomo, że będą robić film. Więc wiadomo, że jak nie wiesz o co chodzi, to chodzi o pieniądze, panie kolego, panie majster. Ale to dobrze. A propos jeszcze tutaj widzę, że Filipa, rozmawiałem ostatnio i mam potwierdzonego, że będzie na kanale, pojawi się za czas jakiś, jeszcze nie ustaliliśmy dokładnie kiedy, ale ustaliliśmy, że będzie Ormando, z kanału Ormando. Tak ładnie się nazywa, więc pojawi się, pogadamy sobie na temat 1, 2, 3, 5 filmów. Dokładnie wiecie jak kto jest. Disney Plus coś wiadomo kiedy, w Polsce na razie nic nie wiadomo. Mnie to osobiście dziwi, bo wydaje mi się, że w Irlandii jest, więc tak naprawdę pewnie tylko i wyłącznie jest do ogarnięcia kwestia językowa. Nic więcej. I to tak naprawdę jest zabawne, bo filmy są po polsku. No bo Disney te filmy do Polski wpuszcza, tak? Potem one wychodzą na DVD, były na jednej platformie, drugiej, trzeciej, więc nie ma problemu, że te pliki z napisami są, te pliki z dubbingiem, z lektorem, to wszystko jest, więc wydaje mi się, że to jest tylko i wyłącznie kwestia może jakichś tam pozwoleń, może jakichś takich rzeczy, sprawdzenia nagle, to co działa na przykład w Irlandii, Wielkiej Brytanii, to może w Polsce też to zadziała, może nie zadziała. Zobaczymy jak to będzie, zobaczymy, coś ciekawego musimy pokazać, więc mam nadzieję, że będzie rzeczywiście fajnie, ciekawie, że to będzie prędzej niż później. Podobno 2021-2022 pisze Filip. No zobaczymy. Co myślisz o trailerze drugiego sezonu Mandaloriana? No chyba, że już mówiłeś. Tak, mówiłem i jeszcze nie widziałem. Aczkolwiek ja na Mandaloriana widzę. Banan jest, także czekam. Marcin, ile filmów widziałeś w życiu taki pi razy drzwi? O, reszty. Ostatnio patrzyłem na listę filmów, które widziałem chyba za 2017 rok.
i tam było około 200 filmów. Ponad 200. Więc biorąc pod uwagę, że to był jeden rok, a ja filmem się interesuję od 93 roku, czyli jak ładnie można pomyśleć 27 lat, to bym obstawił, że tak 10 lat to będzie 2004, pewnie tak gdzieś między 5 a 10 tysięcy filmów bym obstawiał, że tyle mniej więcej zobaczyłem. Wiem, że widełki są ogromne, ale czasami jest tak, że jak na przykład wczoraj, że obejrzałem 3 filmy jednego dnia, czyli Oszukaj Przeznaczenie 1, 2, 3, a na przykład czasami jest tak, że jak dzisiaj, że dzisiaj nie oglądałem żadnego filmu, tylko oglądałem Psi Patrol oraz Phineasza i Ferba z moimi dzieciakami. Więc czasami jest tak, a czasami inaczej, ale ładnych parę tysięcy. Jak myślicie, kto w Polsce widział najwięcej filmów? Tomasz Raczek. Proszę bardzo, czytam, że chcą zrobić całe uniwersum Sonika. Możliwe, że tak, bo tam jest mnóstwo, przecież macie Sonika, jest Tails, jest Knuckles, oczywiście doktor Robotnik, czy tam doktor Eggman, jak kto woli. Potem te inne jeszcze wiem, że jest tam jakiś czarny Sonic, jest jakieś inne postacie, tego jest mnóstwo, więc no może jak najbardziej, że tak. No. Słuchajcie, skoro na podstawie, kto to było chyba Hasbro, tak, na podstawie lalek firmy Mattel chcą zrobić swoje uniwersum, czyli Barbie, Ken, jakieś tam inne lalki, no to rzeczywiście coś jest na rzeczy. Proszę bardzo, dubbing w filmach animowanych, jedyne dobre dubbingi. Jak najbardziej, to jest prawie, że 9 na 10 jak najbardziej jest dobrze, a w filmach fabularnych to jest odwrotnie. 1 na 10 jest rzeczywiście dobrze, sensownie. Popatrzymy. Stix pisze, że Łukasz Stańcowski, Marcin i Łukasz S. nawalają się w oktagonie o tytuł najlepszego recenzenta na YouTubie. Łukasz S. I ja. Chyba chodzi o Łukasza, którego znamy wszyscy. Nie, no niekoniecznie, dajcie spokój. To już w tym momencie pewnie było lepiej. Coś innego można było wybrać. Moglibyśmy popykać na konsoli. O, wybrać jakąś fajną grę. To bardzo dużo. No troszeczkę tego jest. Ja słyszałem o gościu, co 28 tysięcy obejrzał. Nie ma problemu, słuchaj, bardzo bym chciał. Czytałem kiedyś o recenzentach, a to już było dawno temu ze Związku Radzieckiego, który miał po prostu siadł sobie i przez rok tylko i wyłącznie oglądał filmy. No wiadomo, że nie oglądał ich w tysiącach, bo to były inne czasy, ale obejrzał przez rok, nic innego nie robił. Miał takie możliwości. Przez rok oglądał i potem wydał książkę na ten temat. Fajnie byłoby, rzeczywiście. Pamiętam kiedyś Netflix poszukiwał ludzi do pracy w charakterze tagera. Tak się ładnie nazywało. Co to miało być za zadanie? Oglądasz film i musisz wymyśleć, jakie tagi są potrzebne, jak opisać ten film. Czyli na przykład umówmy się. Oglądasz Ironmana 3 i trzeba wymyślić tagi, czyli Iron Man, superbohater, Nick Fury, Shield i tak dalej, przygotować, żeby wymyśleć. No ale niestety nie udało się. A to byłaby świetna robota, nie? Siedzisz w domu, luzik i oglądasz sobie filmy. To jest dopiero fajna sprawa. Pełen etat normalnie i ci jeszcze za to płacą. I to Netflix, to dopiero piękna sprawa. Psi Patrol, no to Psi Patrol jest porządny. Nawet w kinie byłem na Psim Patrolu z Wiktorem kiedyś. 5 tysięcy ja bym musiał obejrzeć do 60 roku życia, pisze Stix. Nie, no to słuchaj, to wiesz, no, ja kocham filmy, uwielbiam, a to pamiętaj też, że to nie oglądam od wczoraj, jak mówię, od 93. To jest 27 lat oglądania filmów z założeniem, że będę oglądał więcej i oglądam skupiając się na wielu aspektach, więc to nie jest nagle tak, że wrzucę. Są dni i miałem takie dni, że nawet potrafiłem 3 filmy, jeden po drugim obejrzeć w kinie. Dlatego właśnie kocham festiwale, bo festiwale są rewelacyjne i zdarzyło mi się, co prawda nie na nagrodzie, a na Tarnowskiej Panoramie Filmowej, że widziałem 3 filmy jeden po drugim. To pamiętam, że było wtedy, chyba pokazywali nawet Tina, What's Love Got to Do With It. Pamiętam, chyba też było nawet Zawieście Czerwone Latarnie i kilka innych takich rzeczywiście poważnych filmów. Na jednym, pamiętam, z nich widziałem 2 filmy pod rząd, co była Głowa do wycierania Davida Lyncha oraz Zagubiona autostrada. To dopiero było naprawdę połączenie. Pierwszy jego film i jego najnowszy. Świetna sprawa, naprawdę. Ten Rammstein jak wchodzi, robi mega wrażenie. Co sądzisz o tym, że nowe odcinki Świnki Pepy kończą się tak? Nie wiem, nie oglądam Świnki Pepy. Świnkę Pepę to mam co niedzielę na obiad. Łukasz, jak się nazywał, ja miałem kumpla z Pomorskiego, co opowiadał 7000 filmów do tej pory w życiu widziałem. No i bardzo dobrze, niech będzie. W Shreku dubbing jest najlepszy. O,
Szegu dubbing jest świetny, rewelacyjny. Pamiętam nawet kiedyś o tym artykuł poczyniłem do jednej z gazet. Ale to było dawno, panie i panowie, i nieprawda. Bo na Filmwebie masz 871 ocenionych. Nadrabiaj. Ja przyznam szczerze, ja jak robię coś, jak popatrzę, to wtedy sobie wrzucam rzeczywiście filmy, oceniam na filmie. Chciałem powiedzieć, że do Filmwebu mam bardzo ambiwalentny stosunek, ale do Filmwebu mam bardzo negatywny stosunek. Z tego względu, że zaczyna się robić to samo, co między innymi na Onecie. Jakieś głupie tytuły nie są rzetelni, mimo że naprawdę niektórzy współpracujący z nimi krytycy to są tuzy polskiej myśli krytycznej, myśli filmowej i rzeczywiście jest fajnie, ale ogólnie jako wiadomości, jako rzeczy, które przekazuję, nierzadko chciałem powiedzieć, spóźniają się z informacjami. Bywa tak, że ja po prostu sobie wrzucę na Facebooku, mija 5-6 godzin, oni to dopiero wrzucają na Filmweb. Nie wiem, to nie jest jakieś nagle wow, patrz, facet, ale jesteś dobrze poinformowany. Nie, no ale wystarczy po prostu poczytać IMDb, Rotten Tomatoes czy Variety i w tym momencie się wszystko pokazuje, wszystko się można się dowiedzieć, a strona, która się zajmuje w 140% filmami, powinna się tym zająć. Także akurat tym się nie sugerował. Tak samo powiedzmy musiałbym zrewidować swoje poglądy na temat tego, jakie przyznawałem kiedyś, załóżmy, punkty filmom, a które dzisiaj. Bo było tak, że oglądałem film, na przykład, tak jak mówię, rzeczony już Predator Shane'a Blacka. Obejrzałem w porządku, rzeczywiście bardzo mi się podobał, pewnie wszedłem na Filmweb, dałem mu tam chyba 7 czy 8. Teraz obejrzałem go ostatnio i mówię, co najwyżej 6. Ale nie mam zamiaru wchodzić, zmieniać. Dlatego czasami osoby pytają, ale dlaczego dałeś taką ocenę, albo taką, a nie inną? Pogadaj z Marcinem sprzed 10 lat, który na przykład ten film oceniał to. Może by jakoś tak było. Także wiecie jak jest. Patrzymy dalej. Jak ktoś ma 40 lat, to zdecydowanie więcej widział siłą rzeczy niż ktoś w wieku 20. Oczywiście, że tak. No inaczej być nie może. W takim wieku mieć duży staż. Jak najbardziej. W autach od Pixara też świetny w całej trylogii. Jak najbardziej. Ja na Filmwebie mam 1700 filmów ocenianych, a na IMDb może ze 100 od kilku lat nie korzystam. Ja IMDb używam gęsto, nagminnie, gdyż to jest rzeczywiście dobre narzędzie dla mnie. Film docenia filmów Wall-E, najlepszy dubbing, szczególnie Wally'ego i Ewy. Oczywiście, że tak. Słuchajcie, panie i panowie. Co ja tutaj jeszcze miałem wam powiedzieć. Aha, dziękuję bardzo jeszcze raz za wszystkie łapki w górę, za wszystkie oczywiście suby przybite, bo to jest rzeczywiście fajna sprawa, że to jest bardzo dobra dla mnie wiadomość. Ostatnio tutaj dzisiaj mi chyba Filip napisał, że 65 subów w końcu pyknęło. Tak, 65 subów. Musimy poczekać, bo co mnie zaskakuje, to jest 65 subów, a każdy z filmów, które do tej pory wrzuciłem, ma więcej niż 65 wyświetleń, więc to jest dobrze, no ale wiadomo, początki bywają trudne. Początki jak najbardziej bywają trudne. Czy masz jakiś temat na live'a za tydzień? Pozdrawiam, do zobaczenia za tydzień. Jeszcze w tym momencie się, powiem szczerze, nie zastanawiałem. Kilka rzeczy mi po głowie się kolibie, czyli tak, to wiesz, dwie moje szare komórki są zajęte bardzo, więc zobaczymy jak to będzie. Oczywiście mam kilka innych pomysłów. Niedługo, jak mówię, będzie Ormando, za czas jakiś będzie również Daily Lincoln. Będę najprawdopodobniej robił odcinek na żywo o komediach, więc będę chciał ściągnąć jakiegoś kabareciarza albo kabareciarkę. Jest takie słowo kabareciarka? No nieważne. Kogoś z kabaretów, ze sceny komicznej, kogo możecie kojarzyć z Polsatu, TVN-u, nie, TVN akurat nie pokazuje, z telewizji, krótko mówiąc, więc coś takiego jak najbardziej będzie się działo. Marcin, czy na 1000 zrobisz jakiś specjal? Pyta Stick. Oczywiście, że tak. Na 1000 będzie szaleństwo, będzie się działo dużo rzeczy. Oprócz tego, że pewnie jakieś tam zrobię rozdawnictwo, to na 1000 w ogóle jest taki motyw, że ostatnio mówiliśmy tydzień temu, że na 1000 będę chciał, jak osiągnę 1000, będę chciał inaczej. Zaproszę na żywo, do odcinka na żywo Patryka Wegę. A czy przyjmie? To już inna inszość. Ja nie będę fabijański, który się, że tak powiem, pyta Kaja i w ogóle, ale rzeczywiście będzie coś. 67, proszę bardzo, przybyło kilka osób w ciągu tego odcinka. Rzeczywiście musiałem coś tutaj sknocić, bo powinno się to wyskakiwać na ekranie, powinno być super, fajnie, że jesteście. Póki co najpopularniejszy film na tym kanale ma 261 wyświetleń, live z kochanki. No oczywiście, że tak, no wiecie, to jest inaczej. Na poprzednim kanale patrzę, wchodzę, a tam film prawie ma chyba tam 700 ponad tysięcy wyświetleń. Jest różnica, co nie? 261 i 700 tysięcy. Robi wrażenie.
ale osobiście wolę w ten sposób naprawdę mieć tylko i wyłącznie widzów, którzy kochają kino, którzy kochają telewizję, którzy lubią wszystkiego rodzaju takie ciekawostki, które oglądają film 4 razy pod rząd po to tylko, żeby zobaczyć w wersji oryginalnej z komentarzem reżysera, z komentarzem aktorów, z komentarzem sprzątaczki oraz z komentarzem tej pani, co wydaje papier toaletowy wtedy, kiedy tam idziecie. Miałem jeszcze wspomnieć, oczywiście zapomniałem, bo jakże mogłoby być inaczej. Zaczyna się kręcenie nowego filmu Ridleya Scotta, o tym tutaj już dzisiaj wspomniałem wcześniej. The Last Duelist, chyba taki jest tytuł w tym momencie, z Benem Affleckiem i z Mattem Damonem. Kręcą go o 15 minut jazdy samochodem ode mnie, chyba jakieś 20 km. Byłem ostatnio w sobotę. Byłem w sobotę właśnie zobaczyć w zamku na planie, chociaż na planie to buńczuczne słowo, bo tylko widziałem, jak budowali, że tak powiem, miejsca dla obsady. Zaczynałem kręcić dopiero jutro na zewnątrz, nie będzie oczywiście wejścia, nie ma szansu. Wtorek, środa kręcą w zamku. Nakręciłem trochę rzeczy oczywiście, zrobię z tego fajny reportaż, mam nadzieję kilkuminutowy, coś wam wrzucę, żebyście mogli, pod warunkiem, że dźwięk jest dobry, bo co prawda mikrofon był zabezpieczony, ale ostatnie kilka dni wieje w Irlandii dosyć konkretnie, więc jeżeli rzeczywiście wyszło fajnie, to postaram się może jutro wrzucić na kanał, żebyście sobie zobaczyli, a przy okazji zobaczyłem, że jest to fajna miejscówka dla mojego nowego cyklu, dla waszego nowego cyklu, to właśnie też dzięki wam, czyli Filmowa Irlandia, bo w tym zamku było kręconych bodajże chyba 8 filmów i to m.in. filmy Stanleya Kubricka. Tak, dzisiaj chyba jakiś taki motyw przewodni chyba naszego odcinka Stanley Kubrick, kilka jeszcze oczywiście innych z Laurencem Olivierem, między innymi kilkoma innymi znanymi aktorami, aktorkami, wiadomo jak to jest. Patrzę dalej, co piszecie, zaproś Krzysztofa Ibisza. Nie no, jak będzie 1000, to Krzysztof Ibisz będzie miał jakieś 80 lat, a będzie wyglądał na 12, także ja nie chcę o tej porze 12-latka mieć, bo on, wiadomo, z roku na rok Krzysztof Ibisz jest coraz młodszy. Tomka Karolaka, pewnie, że tak, dobije do 100 przed końcem odcinka. Nie wiem, nie wydaje mi się, zobaczymy. Zaproś Roznerkiego, nie wiem co z Roznerki, ale wiadomo, Karolak albo Roznerski. To byłoby coś. Czy ja wiem, czy Karolak albo Roznerski to byłoby coś. Ostatnio, bo tak powoli, że tak powiem, przymierzam się do mojego nowego filmu, czyli do mojego debiutu pełnometrażowego i padają jakieś nazwiska, nawet nazwiska aktorów z Polski. Mam znajomego, który ma w rodzinie fajnych aktorów, więc może coś takiego wymyślę, na przykład Karolaka. To było dopiero hardkorowo. Nie wiem, zobaczę, jest pomysłów mnóstwo, bo będzie właśnie o komediach, będzie znowuż odcinek, mam nadzieję, w którym pojawi się znany lektor i tak dalej. To na czas inny, wiecie jak jest. Filmowa Irlandia, ciekawy format się szykuje. Tak, będzie rzeczywiście, mam nadzieję, że ciekawy, tym bardziej, że w Irlandii mnóstwo filmów kręconych, począwszy od Barry Lyndona, przez Waleczne Serce, Hellboya, Szeregowca Ryana, Wojna Guzików, Tajemnice Filomeny i tak dalej. Mógłbym tutaj wymawiać do końca życia i pewnie tak bym nie zdążył wszystkiego powiedzieć. Wiadomo jak to jest, dużo się dzieje. Dobrze, panie i panowie, która jest? Dochodzi 10, elegancko, dobra pora, bo akurat już 1,5 godzinki spokojnie minęło. Było miło, bardzo fajnie, że jesteście. Dziękuję bardzo, że wbiliście na kanał. Lektor bardzo ciekawie. Mam akurat bardzo jednego fajnego, znanego, dobrego, super ekstra fajnego lektora, ale się zapętliłem, więc mam nadzieję, że coś z tego fajnego wyjdzie. Także mnóstwo formatów się szykuje, tylko czas. Czasu mi potrzeba, żeby to wszystko ogarnąć. Tak samo jak seria o potworach i tak dalej. Dokładnie wiecie jak to jest. Póki co jestem sam tutaj jeden. Panie i panowie, dziękuję bardzo, miło było. Widzimy się oczywiście za tydzień przy okazji odcinka na żywo. We środę pamiętajcie, kultowe horrory, druga część Halloween. W piątek nowa recenzja, a w niedzielę jak zawsze tutaj się widzimy, spotykamy, gadamy i jeszcze raz gadamy.